Gęsty, bagienny las nad rzeką Nogat. Rok 1274. W nozdrza uderza zapach gnijącej roślinności i wilgoci, a jedynym dźwiękiem jest bzyczenie komarów i szelest w zaroślach, gdzie czają się wrogo nastawieni Prusowie. Właśnie w tym nieprzyjaznym błocie zapada decyzja, która rzuci wyzwanie logistyce tamtego świata. To tutaj, z dala od cywilizacji, powstanie projekt tak zuchwały, że za kilkadziesiąt lat przyćmi swoim rozmachem i luksusem najwspanialsze budowle Rzymu i Paryża. Nie buduje się tu drewnianego grodu. Od razu wypala się cegłę. Jedną, drugą, tysięczną. Szacuje się, że do budowy całego kompleksu zużyto od 30 do 50 milionów cegieł. Jeśli ułożylibyśmy je jedna za drugą, opasłyby ziemię wzdłuż równika. To nie jest zamek, to jest Marienburg, gród Maryi, największa góra cegieł, jaką kiedykolwiek usypał człowiek. To maszyna do zabijania, świątynia kontemplacji i luksusowy hotel w jednym. Ale zanim wejdziemy do środka, musimy zrozumieć, kim byli ci ludzie, którzy w białych płaszczach z czarnym krzyżem postanowili rzucić wyzwanie światu. I dlaczego historycy architektury, tacy jak Christopher Herman, nazywają to miejsce architekturą strachu i dominacji. Nazywam się Dorota Szarnowska, a to jest Art Perspective Podcast. Dziś zabieram Was do Malborka, jakiego nie znacie z wycieczek szkolnych. Zdejmiemy warstwę mitów, zajrzymy pod podłogi i zrozumiemy, jak działała stolica państwa zakonnego. Zapnijcie pasy, bo wchodzimy do średniowiecznego Pentagonu. Żeby zrozumieć sztukę Malborka, musimy zrozumieć jego inwestora. Zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, Ordo Teutonicus. Zapomnijcie na chwilę o Sienkiewiczu i Krzyżakach jako bezmyślnych brutalach. To jest według mnie błąd poznawczy. W XIII wieku zakon to była najnowocześniejsza korporacja Europy. Byli to synowie niemieckich rodów szlacheckich, wykształceni menedżerowie, dyplomaci i inżynierowie. Ślubowali ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, ale jako organizacja byli obrzydliwie bogaci. Kiedy po upadku Akki w 1291 roku stracili swoją bazę w Ziemi Świętej, a krótki epizod w Wenecji okazał się niewypałem, potrzebowali nowego Jeruzalem. Padło na Prusy. Decyzja o przeniesieniu stolicy do Malborka w 1309 roku przez wielkiego mistrza Siegfrieda von Feichtwangena była majstersztykiem geopolitycznym. Uciekli spod kurateli papieża i cesarza. Tutaj na północy byli bogami. Sztuka, którą tu przywieźli, nie miała służyć tylko Bogu. Miała służyć państwu. Malbork to pierwszy w Europie przykład tak totalnej architektury państwotwórczej. Każdy profil cegły, każdy układ okien był manifestem niezależności. Zacznijmy chronologicznie. Najstarsza część to zamek Wysoki. To ten kwadratowy klocek, który widzicie jako serce kompleksu. W historii sztuki nazywamy ten typ kasztelem konwentualnym. Co to znaczy? To genialne połączenie klasztoru i fortu. Plan jest prosty. Czworobok z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym krużgankami. Brzmi jak włoskie opactwo? Tak, ale z zewnątrz to była niezdobyta bryła. Nie było tu miejsca na dekoracyjne wieżyczki czy romantyczne balkony. Architekci zakonni zastosowali tu nowatorskie wiązanie cegieł, zwane wątkiem wendyjskim, czyli dwie wozówki i jedna główka, a później gotyckim, czyli polskim. Dlaczego o tym mówię? Bo to rytm ściany. Cegła w Malborku nie była tynkowana. Jej czerwień była symbolem męczeństwa i krwi Chrystusa, ale też, co bardzo pragmatyczne, demonstracją bogactwa. Wypalenie miliona cegieł wymagało wycięcia hektarów lasu. Czerwony mur krzyczał do okolicznych ludów: mamy zasoby, których wy nie macie. Najważniejszym elementem zamku Wysokiego był kościół Najświętszej Maryi Panny.
I tu ciekawostka architektoniczna. Kościół ten został wbudowany w skrzydło północne i wystaje poza obrys murów. Dlaczego? Bo sakrum musiało dominować. Zatrzymajmy się przy wejściu do kościoła zamkowego. To jest Mona Lisa malborskiej rzeźby. Złota brama. Datujemy ją na koniec XIII wieku. To portal uskokowy. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie w głąb ściany, a nad wami pochylają się rzeźbione figury. Co widzimy? Przypowieść o pannach mądrych i głupich. Panny mądre po prawej stronie Chrystusa są uśmiechnięte, trzymają pełne lampy oliwne. Są gotowe na przyjście Pana. Panny głupie po lewej są zrozpaczone. Ich lampy są odwrócone, olej się wylał. To nie była tylko ozdoba. Dla brata zakonnego, który przychodził tędy kilka razy dziennie na modlitwę, to był system ostrzegawczy. Czy jesteś gotowy? Czy przestrzegasz reguły? Czy może jesteś jak ta głupia panna, która przespała moment? Badania konserwatorskie odkryły, że ten portal był polichromowany. Nie był szary jak dzisiaj. Panny miały kolorowe suknie, a tło płonęło złotem i błękitem. To był wizualny szok w surowym, ceglanym świecie. Historycy sztuki wskazują, że styl tych rzeźb pochodzi z warsztatów katedralnych w Nadrenii. Zakon sprowadzał najlepszych headhunterów, by ściągali tu mistrzów dłuta. Idąc dalej Zamkiem Wysokim, musimy spojrzeć na potężną wieżę wysuniętą daleko poza mury, połączoną z zamkiem długim gankiem na arkadach. To Gdanisko, czyli Dansker. Wielu turystów myśli, że to wieża więzienna lub skarbiec. Prawda jest o wiele bardziej prozaiczna i fascynująca. To była wieża sanitarna. Tak, to była gigantyczna, obronna toaleta. Ale zanim się uśmiechniecie, spójrzcie na to okiem inżyniera. W XIII wieku, kiedy w Londynie czy Paryżu nieczystości płynęły rynszczokami, krzyżacy zbudowali system, w którym potok, czyli młynówka, przepływał wartkim nurtem pod wieżą, zabierając wszystko prosto do Nogatu. Gdanisko pełniło też funkcję ostatecznego punktu oporu. Długi ganek, który do niego prowadził, można było łatwo zawalić lub spalić. Gdyby wróg wdarł się do zamku, bracia mogli uciec do Gdaniska i tam bronić się jeszcze tygodniami, mając dostęp do świeżej wody i zapasów. To jest majstersztyk łączenia higieny z militarną paranoją. Kończąc tę część o początkach, muszę zdradzić Wam sekret, dlaczego Malbork był tak pożądany zimą przez europejskie rycerstwo. Kiedy na Wawelu królowie marzli w niedogrzanych komnatach, w Malborku panowało przyjemne ciepło. Zakon zastosował rzymski system hypokaustum, czyli ogrzewanie piecowe. Jak to działało? W piwnicach stały gigantyczne piece, w których rozgrzewano do czerwoności sterty kamieni polnych. Kamienie te kumulowały ciepło. Następnie otwierano specjalne kanały w podłogach wyższych kondygnacji. Gorące powietrze buchało do góry przez otwory w posadzce. Możecie je dziś zobaczyć, to takie mosiężne talerzyki. To była technologia kosmiczna tamtych czasów. Pozwalała ogrzać ogromne sale jak refektarz konwentu do temperatury 20 stopni, nawet gdy na zewnątrz było -15. To był taki soft power zakonu. Zapraszasz gościa, księcia z Rzeszy, zdejmujesz płaszcz i pokazujesz: patrz, u nas panujemy nawet nad zimą, stać nas na tony drewna i inżynierów. Jest rok 1309. Wielki mistrz Siegfried wjeżdża do Malborka. To nie jest zwykła wizytacja. Wozami ciągną archiwa, złoto i insygnia władzy. Decyzja zapadła. Wenecja jest za daleko, Ziemia Święta stracona, Nowe Jeruzalem będzie tutaj. Ale stary zamek Wysoki, ten klasztorny czworobok, o którym mówiliśmy w pierwszej części, jest za ciasny. Nie zmieści dworu, dyplomatów, gości z Francji i Anglii.
Potrzebna jest nowa struktura. Coś, co powie światu, nie jesteśmy tylko zakonem, jesteśmy mocarstwem. Tak rodzi się Zamek Średni, a w nim perła, która do dziś nie ma sobie równych w gotyckiej Europie. Pałac Wielkich Mistrzów. To tu architektura militarna ustępuje miejsca czystej finezji. Zapomnijcie o surowych celach. Wchodzimy w świat, gdzie granitowe kolumny są smukłe jak łodygi kwiatów, a na stołach lądują przyprawy droższe od złota. Zamek wysoki był zamknięty do wewnątrz, czyli introwertyczny. Zamek średni to ekstrawertyk, to gigantyczne przedzamcze, które rozbudowano w trójskrzydłowy układ wokół wielkiego dziedzińca. To tutaj toczyło się życie świeckie. Mieliśmy tu wielką komturię, czyli zarząd administracyjny, infirmerię, czyli szpital dla starych braci z własną dietą i kaplicą oraz wielki refektarz, ale o nim za chwilę. Najważniejsza jest zmiana skali. O ile zamek wysoki to sakrum, czyli strefa święta, zamek średni to profanum, strefa zarządzania i polityki. Architekci zakonni zastosowali tu otwarty układ przestrzenny. Wielki dziedziniec nie był brukowany byle jak. Służył do turniejów, powitań poselstw i musztr. To była scena teatru władzy. Przejdźmy do budynku, który historyk sztuki Tomasz Torbus nazywa najwybitniejszym dziełem świeckiej architektury gotyckiej w Europie Środkowej. Pałac Wielkich Mistrzów. Znajduje się on od strony rzeki. To celowy zabieg fasadyzmu. Goście przypływali zazwyczaj wodą, Wisłą i Nogatem. Pierwsze co widzieli to nie ponure mury obronne, ale lekki, ażurowy budynek z wielkimi oknami. Architektura pałacu szokuje. Mamy tu wyraźne wpływy południowe. Biforia i triforia. Okna nie są wąskimi szczelinami strzelniczymi. Są szerokie, dzielone kolumienkami, zakończone łukami. To styl, który znamy z pałaców Wenecji czy Awinionu. Wielki mistrz miał swoje prywatne krużganki widokowe. Piano nobile, zastosowano tu układ pałacowy. Parter to pomieszczenia gospodarcze, ale pierwsze piętro to reprezentacyjne apartamenty. To był komunikat wizualny. Może i jesteśmy na północy w błocie i chłodzie, ale nasza kultura jest rzymska, śródziemnomorska, uniwersalna. Wewnątrz pałacu mamy dwa kluczowe pomieszczenia, które musicie znać. Jest to refektarz zimowy, niska sala, grube mury, małe okna. Dlaczego? Bo łatwiej ją było po prostu ogrzać. To tu wielki mistrz przyjmował gości od listopada do marca. Działał tu nasz znany system hipokaustu. Było tu tak ciepło, że kroniki wspominają o gościach zdejmujących futra, co w średniowieczu było szczytem luksusu. Był też refektarz letni. To jest absolutne arcydzieło. Sala jest wysoka, jasna, przewiewna. Ale spójrzcie na sufit. To sklepienie promieniste, rodzaj sklepienia wachlarzowego. Cały ciężar tego gigantycznego sufitu spoczywa na jednym centralnym filarze wykonanym z granitu. W historii sztuki ten motyw jednego filara to pokaz wirtuozerii inżynieryjnej. Ten granitowy trzon jest jak drzewo, z którego wyrastają kamienne gałęzie żeber. To miało zachwycać i zachwycało. Goście opisywali tę salę jako zawieszoną w powietrzu. Ściany były pokryte malowidłami przedstawiającymi historię zakonu, a okna wypełniały witraże. To była sala tronowa bez tronu. Sama architektura stawiała mistrza w centrum uwagi. Co jadano w tych pięknych salach? Mit mówił o ascezie, chleb i woda. Rzeczywistość archeologiczna, badania śmietnisk zamkowych mówi co innego. Zakon formalnie pościł bardzo często, nawet 100 dni w roku bez mięsa. Ale bez mięsa nie znaczyło biednie. Ryby. Malbork miał dostęp do najlepszych ryb. Jesiotry,
królewskie ryby, szczupaki, węgorze, a nawet sprowadzane solone śledzie ze Skandynawii. Egzotyka. W księgach rachunkowych zakonu znajdujemy pozycje, które zwalają z nóg. Szafran, pieprz, imbir, migdały, ryż i rodzynki. W XIV wieku szafran był droższy od złota. Używanie go w kuchni malborskiej w dużych ilościach było demonstracją potęgi handlowej, a zakon był członkiem Hanzy. Wino, choć na co dzień pito piwo lekkie pszeniczne, to na stołach mistrza lało się wino reńskie i węgierskie. Malbork posiadał własne winnice na południu. Ciekawostka, w refektarzu obowiązywała cisza. Podczas posiłku lektor czytał Pismo Święte z ambony, więc wyobraźcie sobie ten dysonans. Jesz jesiotra w sosie szafranowym, popijasz winem z Nadrenii, ale w milczeniu słuchasz o ubóstwie Hioba. Na koniec tej części zajrzymy tam, gdzie wstęp mieli tylko nieliczni. Prywatne komnaty wielkiego mistrza. To nie była celka, to był apartament typu studio. Sypialnia, gabinet do pracy, własna łazienka, słuchajcie z czym, z bieżącą wodą i prywatna kaplica. Kaplica świętej Katarzyny. Dlaczego to ważne dla historii sztuki? Bo ta kaplica to prywatne sakrum. Była bogato zdobiona, intymna, to tutaj mistrz podejmował decyzje o wojnach z Polską i Litwą, klęcząc przed ołtarzem. To pokazuje samotność władzy w strukturze zakonnej. Mistrz był wybierany dożywotnio, ale był obserwowany przez kapitułę. Jego pałac był złotą klatką. Odizolowany od reszty braci, którzy spali w dormitoriach, otoczony luksusem, musiał balansować między byciem mnichem a byciem księciem Rzeszy. Architektura pałacu to odzwierciedla. Jest oddzielona od reszty zamku fosą i bramami. Wielki mistrz mógł się w nim zamknąć i odciąć nawet od własnego zakonu. Zamknijcie oczy. Słyszycie to? To nie jest chorał gregoriański. To huk 400 ciężkich dębowych kufli uderzających o stoły. To szczęk pasów z mieczami i gwar setek rozmów w języku niemieckim, francuskim, angielskim i flamandzkim. Jesteśmy w wielkim refektarzu na Zamku Średnim. To nie jest jadalnia wielkiego mistrza, to sala balowa Europy. To tutaj podejmowano rycerstwo zachodnie, które przybywało w tak zwanym Rejsen, czyli krucjata przeciwko Litwie. Żeby zrozumieć skalę, ta sala ma 30 metrów długości i 15 szerokości. Jest większa niż nawa główna niejednego kościoła. I co najważniejsze, nad głowami biesiadników wisi coś, co przeczy prawom grawitacji. Kamienny las, który nie powinien stać, a stoi od 700 lat. Zapraszam Was do miejsca, gdzie architektura gotycka osiągnęła swój konstrukcyjny Mount Everest. Wchodzimy do wielkiego refektarza i instynktownie patrzymy w górę. To, co widzimy, to sklepienie palmowe. W historii sztuki to moment przełomowy. Wcześniej gotyk opierał się na gęstym lesie kolumn, jak w kościołach halowych. Tutaj architekci zakonni zrobili coś zuchwałego. Cały ciężar gigantycznego stropu oparli na zaledwie 3 smukłych filarach, ustawionych w jednej linii na środku sali. Spójrzcie na te filary. Są wykonane z czerwonego granitu. Z każdego z nich wyrastają żebra, nie 4 jak w klasyku, ale całe wiązki, rozchodzące się promieniście jak liście gigantycznej, kamiennej palmy. To nie jest tylko dekoracja, to struktura statyczna. Badacz architektury krzyżackiej Christopher Hermann zwraca uwagę, że ten układ był demonstracją siły. Zamiast dzielić przestrzeń ścianami czy gęstymi słupami, krzyżacy otworzyli open space XIV wieku. Chodziło o to, by mistrz siedzący na końcu sali widział każdego z 400 gości, a każdy gość widział jego. To architektura totalnej kontroli wzrokowej. Przyjrzyjcie się ścianom wielkiego refektarza. Czego tu brakuje? Muru. W budowli obronnej okna powinny być małe. Tutaj okna są
olbrzymie, ostrołukowe, wypełnione witrażami. Ściana została zredukowana do minimum. Jest tylko szkieletem dla okien. Dlaczego? Bo zamek średni był bezpieczny, ukryty za plecami zamku wysokiego i przedzamcza. Tutaj można było pozwolić sobie na ryzyko. Światło wpadające przez te okna grało na kolorowych polichromiach. Dziś ściany są białe lub ceglane, ale w XIV wieku wielki refektarz był horror vacui. Mój ulubiony, lęk przed pustką. Każdy centymetr pokrywały malowidła, herby gości, sceny biblijne, ornamenty roślinne. To była feria barw, która miała oszołomić przybysza z szarego Londynu czy Paryża. Żadna uczta nie uda się bez zaplecza. Tuż obok refektarza znajduje się kuchnia konwentu. W historii architektury użytkowej to majstersztyk. W centrum pomieszczenia stał gigantyczny okap kominowy wsparty na filarach. To nie był zwykły piec, to była fabryka jedzenia. Palono tam całymi dniami, dym uciekał przez system wentylacyjny, który był tak wydajny, że zapachy pieczonego mięsiwa nie przedostawały się nad salę obrad. Chyba że tego chciano, by zaostrzyć apetyt gości. Krzyżacy w Malborku jedli lepiej niż większość królów. Wychodzimy z zamku średniego na przedzamcze. Tu stoi budynek, który na pierwszy rzut oka wygląda jak potężna bazylika kościelna. Wysoki dach, solidne mury, gotycka cegła. Ale to nie kościół, to karwan. Z perskiego karwan, czyli tabor albo wóz. To wielka zbrojownia. W historii sztuki militarnej to unikat. Zazwyczaj zbrojownie były ciasnymi magazynami. W Malborku karwan to świątynia wojny. W środku, w ogromnej hali, stały rzędy wozów taborowych, a na ścianach wisiały tysiące sztuk broni. Kroniki mówią, że Malbork był w stanie w ciągu 24 godzin wyposażyć armię kilku tysięcy ludzi. To tutaj przechowywano działa, w tym słynne bombardy. Jedna z nich, tak zwana Wielka Puszka, miotała kamienne kule o wadze 400 kg. Architektura karwanu jest prosta, ale monumentalna. Nie ma tu witraży ani rzeźb. Jest rytm filarów i potężne wrota, przez które mogły wyjeżdżać wozy bojowe. To dowód na to, że dla zakonu wojna była tak samo święta jak modlitwa. Dlatego budynek dla armat wygląda jak budynek dla Boga. Zatrzymajmy się przy tym, co w karwanie trzymano. Płatnerstwo, czyli sztuka wykuwania zbroi, to jedna z najważniejszych dziedzin sztuki gotyku i renesansu. Błędnie myślimy o zbroi jako o ciężkiej puszce, w której rycerz ledwo się ruszał. Zbroja płytowa z XV wieku, taka jaką nosili krzyżacy i ich goście, to rzeźba kinetyczna. Pełna zbroja ważyła około 20 do 25 kg. Mniej niż ekwipunek dzisiejszego żołnierza piechoty morskiej. Ciężar był idealnie rozłożony na ciele. Co do formy, był to kształt napierśnika, tzw. kier lub globos. Był tak wyprofilowany, by ześlizgiwała się po nim kopia przeciwnika. To czysta fizyka zakodowana w stali. A co możemy powiedzieć o zdobnictwie? Zbroje wielkich mistrzów nie były po prostu srebrne, były grawerowane, trawione kwasem i miały złocone ogniwo. Wyobraźcie sobie technikę trawienia. Płatnerz pokrywał stal woskiem, rysował w nim igłą skomplikowany wzór, motywy roślinne, modlitwy do Marii, a potem polewał kwasem. Kwas wygryzał stal tam, gdzie naruszono wosk. Powstałe rowki wypełniano czarną masą lub złotem. Rycerz wyjeżdżający z Malborka był chodzącym dziełem sztuki. Jego pancerz błyszczał w słońcu, niosąc ideologiczny przekaz, że Bóg jest po naszej stronie, a nasza stal jest najdroższa na świecie. W tej części zobaczyliśmy dwa oblicza Malborka. Z jednej strony refektarz, miejsce dyplomacji, światła, finezyjnej inżynierii i biesiad. Z drugiej strony karwan, ciemna, potężna maszyneria logistyczna, gotowa zmiażdżyć każdego, kto sprzeciwi się zakonowi.
Te dwa budynki stały obok siebie i to jest klucz do zrozumienia fenomenu państwa zakonnego. Modlitwa i miecz, uczta i wojna, artystyczne sklepienie palmowe i mordercza precyzja bombardy. Kiedy patrzymy na gotyckie katedry we Francji czy Anglii, widzimy zimne, kamienne mury, przy których wierni marzli w grubej wełnie. Ale Malbork to inna strefa klimatyczna i inna strefa komfortu. Na dziedzińcu zamku wysokiego, tego klasztornego, stoi studnia, ale to nie jest zwykłe ujęcie wody. Daszek nad studnią wieńczy rzeźba pelikana karmiącego młode własną krwią. To potężny symbol w ikonografii chrześcijańskiej. Wierzono, że pelikan w akcie desperacji rozszarpuje własną pierś, by krwią ożywić martwe pisklęta. To alegoria Chrystusa i Eucharystii. Dla krzyżaka czerpiącego wodę był to codzienny komunikat. Jesteś tu, by poświęcić się dla zakonu, tak jak pelikan, czyli Chrystus, poświęcił się dla ciebie. Z technicznego punktu widzenia studnia nie sięgała do poziomu gruntu, ale do poziomu rzeki Nogat. Poziom wody w studni wahał się wraz z poziomem rzeki. To dowód na zaawansowaną hydraulikę. Krzyżacy musieli przebić się przez warstwy wodonośne tak, aby nie zalać piwnic, a jednocześnie zapewnić stały dopływ wody pitnej w razie oblężenia. Bez tej studni zamek padłby w tydzień. Z nią był samowystarczalny. Gdzie trzymano pieniądze? W zamku wysokim, tuż obok sypialni konwentu, znajduje się skarbiec. To pomieszczenie, do którego prowadzą drzwi okute blachą żelazną, zamykane na skomplikowany system zamków. Zasada była prosta. Była to zasada 3 kluczy. Skarbiec nie mógł być otwarty przez jedną osobę. Klucze posiadali wielki mistrz, wielki komtur i skarbnik. Musieli stawić się wszyscy trzej, by otworzyć wrota. To średniowieczny system multi-signature wallet, tak jak teraz mamy podwójne hasła czy kody wysyłane na telefon. Co tam było? Złote naczynia liturgiczne, czyli monstrancje, kielichy, relikwie, w tym fragmenty Krzyża Świętego w relikwiarzu elbląskim, ale przede wszystkim monety. Zakon bił własną walutę, szelongi, ale gromadził też rezerwy w złocie. Historycy szacują, że w szczytowym momencie w Malborku leżały rezerwy finansowe pozwalające na opłacenie armii zaciężonej na kilka lat wojny. W skarbcu leżało coś jeszcze cenniejszego niż srebro. Był to bursztyn. Krzyżacy wprowadzili regale bursztynowe. Co to znaczy? Każdy kawałek bursztynu znaleziony na plaży w Prusach należał do zakonu. Za zatajenie znaleziska groziła nawet kara śmierci, często przez powieszenie na najbliższym drzewie. Dlaczego? Bo bursztyn był towarem luksusowym eksportowanym do Brugi, Lubeki, a stamtąd na dwory całej Europy i do świata islamskiego. Sztuka bursztynu Malborka była taka, że w Malborku działały warsztaty, które osiągnęły mistrzostwo. Nie robili prostych korali, tworzyli skomplikowane ołtarzyki domowe i szkatuły. Stosowali technikę łączenia bursztynu o różnych barwach, od mleczno-białego po ciemnowiśniowy, z kością słoniową i srebrem. Ciekawostką artystyczną jest to, że często pod przezroczystą płytkę bursztynu podkładano złotą folię z wyrytym rysunkiem. Dawało to efekt trójwymiarowej, świecącej od środka ikony. To był iPad średniowiecza, mały, luksusowy, przenośny przedmiot kultu. Na zamku średnim znajdował się jeszcze jeden kluczowy budynek. Była to infirmeria, czyli szpital dla braci. Zakon szpitalny, jak sama nazwa wskazuje, miał opiekę medyczną wpisaną w DNA, ale infirmeria w Malborku to był dom spokojnej starości dla elity. Starsi, schorowani rycerze mieli tu lżejszą regułę. Dieta, dostawali lepsze jedzenie, więcej mięsa i wina dla wzmocnienia krwi. Architektura tego miejsca
wyglądała tak, że sala chorych była połączona bezpośrednio z kaplicą. Przyjrzyjmy się architekturze tej kaplicy. Jest ona otwarta na salę szpitalną. Leżący w łóżku brat mógł uczestniczyć we mszy, nie wstając. To rozwiązanie humanitarne i bardzo praktyczne. Ale to, co fascynuje historyków sztuki, to system latryn przy infirmerii. Były one specjalnie ogrzewane i łatwo dostępne. Higiena w szpitalu zakonnym stała na poziomie nieosiągalnym dla ówczesnych szpitali miejskich. Na koniec tej podziemnej podróży musimy zejść pod kościół Najświętszej Maryi Panny na Zamku Wysokim. Tam znajduje się kaplica świętej Anny. To mauzoleum, miejsce spoczynku wielkich mistrzów. Wejście do niej prowadzi przez jeden z najpiękniejszych portali w Prusach. Tympanon, czyli półkoliste pole nad drzwiami, przedstawia sceny związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem. Wewnątrz znajdują się płyty nagrobne. To jest galeria rzeźby gotyckiej. Płyty wykonane są z wapienia i przedstawiają zmarłych mistrzów w pełnym rynsztunku, z mieczem i tarczą, depczących lwy lub smoki, czyli symbol zła. Zwróćcie uwagę na realizm tych rzeźb. To nie są schematyczne postacie. Widać zmarszczki, indywidualne rysy twarzy. Mistrzowie chcieli być zapamiętani. Kaplica świętej Anny to miejsce, gdzie pycha władzy spotyka się z nieuchronnością śmierci, czyli memento mori. To tutaj kończyła się droga każdego z nich. Od luksusowego pałacu na Zamku Średnim do zimnej krypty pod ołtarzem. Jest lipiec 1410 roku. Kurz po największej bitwie średniowiecza pod Grunwaldem jeszcze nie opadł. Wojsko polsko-litewskie, opromienione zwycięstwem, maszerują na stolicę zakonu. Król Władysław Jagiełło myśli, że to koniec, że wystarczy podejść, zapukać, a krzyżacy się poddadzą. I wtedy stają nad Nogatem i widzą to. Nie widzą zamku, widzą 21 hektarów fortyfikacji. Widzą potrójny pierścień murów z czerwonej cegły, który ciągnie się kilometrami. Widzą fosy wypełnione wodą, która nie stoi, ale płynie. To jest ten moment w historii, kiedy architektura wygrywa z armią. Malbork w 1410 roku nie został zdobyty. Dlaczego? Bo został zaprojektowany przez paranoików, którzy przewidzieli każdy ruch wroga na 100 lat przed jego wykonaniem. W tym odcinku staniemy w błocie pod murem, tam gdzie stali polscy rycerze i przeanalizujemy system, który historyk wojskowości Tomasz Torbus nazywa najdoskonalszą maszyną obronną nizinnej Europy. Malbork to nie jest jeden budynek otoczony murem. To system obrony strefowej lub głębokiej. W historii fortyfikacji nazywamy to układem koncentrycznym. Strefa pierwsza, czyli zewnętrzna, przedzamcze, niski zamek z karwanem i budynkami gospodarczymi. Strefą drugą, czyli środkową, jest zamek średni, rezydencja wielkiego mistrza i wielki refektarz. Strefa trzecia, wewnętrzna, to zamek wysoki, czyli klasztor. Każda z tych stref jest oddzielona od kolejnej własną fosą i murem. Jeśli wróg zdobył przedzamcze, obrońcy wycofywali się do zamku średniego i wysadzali most. Jeśli padł zamek średni, uciekali do zamku wysokiego. To była walka o każdy metr. Jagiełło, patrząc na ten układ, wiedział jedno: zdobycie tego siłą zajmie lata, a on nie miał lat, miał tylko lato. Najbardziej wyrafinowanym elementem architektury obronnej Malborka jest międzymurze, zwane z niemiecka Zwingerem. Co to jest? To pas ziemi pomiędzy murem wysokim, wewnętrznym, a murem niskim, czyli zewnętrznym. Wyobraźcie sobie, że jesteście atakującymi. Forsujecie pierwszy, niższy mur, wpadacie do środka i co? Jesteście w pułapce. Przed wami wyrasta drugi, wyższy mur, czyli główny, którego nie dosięgniecie drabiną. Za wami jest mur, który właśnie przeskoczyliście.
więc odwrót jest trudny. A z góry, z hurdycji, czyli drewnianych ganków na szczycie murów, sypie się na was grad bełtów z kurz, kamieni i wrzącej smoły. Architektura Zwingera została tak zaprojektowana, by nie było tam martwego pola. Każdy centymetr tej przestrzeni był pod ostrzałem krzyżowym. To była strefa śmierci. Artystycznie wygląda to jak rytmiczny układ murów, ale militarnie to maszynka do mięsa. Żeby zrozumieć rok 1410, musimy poznać człowieka, który uratował zakon. Heinrich von Plauen. Większość dostojników zakonnych zginęła pod Grunwaldem. Plauen, komtur ze Świecia, przybył do Malborka przed Polakami. I co zrobił? Podjął decyzję, która z punktu widzenia historii sztuki była barbarzyństwem, ale z punktu widzenia strategii geniuszem. Rozkazał spalić miasto Malbork, które leżało tuż przy zamku, domy, kramy, warsztaty. Wszystko poszło z dymem. Dlaczego? Żeby polscy łucznicy i kusznicy nie mieli gdzie się schować. Plauen stworzył wokół zamku pole rażenia. Odsłonił przedpole. To pokazuje, że architektura Malborka była ważniejsza niż ludzie, którzy wokół niej żyli. Zamek miał przetrwać za wszelką cenę, nawet za cenę zniszczenia własnej stolicy. Chodzimy teraz z powrotem do refektarza letniego Pałacu Wielkich Mistrzów. Nad kominkiem tkwi wmurowana kamienna kula. Każdy przewodnik opowiada tę legendę, ale my spójrzmy na nią okiem inżyniera. Legenda mówi, że podczas oblężenia zdrajca wewnątrz zamku dał znać Polakom, gdzie odbywa się narada krzyżacka. Polski puszkarz wycelował w jeden filar podtrzymujący sklepienie, chcąc zawalić dach na głowy komturów. Kula chybiła o centymetry i utknęła w ścianie. Co na to nauka? Kula jest autentyczna, kamienna i średniowieczna, ale jej umiejscowienie wewnątrz muru to prawdopodobnie późniejsza aranżacja ku pamięci. Jednak sama historia pokazuje, jak bardzo Malbork bał się nowej broni, artylerii. Grube mury Malborka były projektowane w XIII wieku przeciwko taranom i drabinom. W 1410 roku musiały zmierzyć się z bombardami. Cegła, mimo swojej twardości, kruszyła się pod uderzeniami kamiennych kul. To był początek końca ery zamków wysokich. Architektura musiała ewoluować w stronę niskich, ziemnych bastionów. Malbork był u szczytu potęgi, ale technologia już zaczynała go wyprzedzać. Ostatnim elementem tej układanki jest woda. Malbork leży nad Nogatem, ale fosy zamkowe nie były po prostu dołami z wodą. To był skomplikowany system hydrauliczny. Zakon inżynierów potrafił regulować poziom wody w fosach. Mogli je spuścić, by dokonać napraw lub gwałtownie napełnić, by utopić szturmujących w piwnicach, gdyby ci próbowali podkopów. Woda w fosach pełniła też funkcję sanitarną, o czym mówiliśmy przy Gdańsku, co w czasie oblężenia było kluczowe. W zamkach, gdzie nie było przepływu wody, obrońcy umierali na dysenterię szybciej niż od miecza. W Malborku woda była czysta. Plauen miał zapasy na lata. Jagiełło miał zapasy na tygodnie. Matematyka była nieubłagalna. Król Polski postał pod murami do września, po czym zwinął obóz i wrócił do Krakowa. Malbork, ta gigantyczna rzeźba z cegły, wygrał wojnę nerwów. To, co czyniło Malbork niezdobytym, to nie tylko grubość muru, około 2 metry u podstawy. To była skala. W psychologii istnieje pojęcie efektu przytłoczenia. Kiedy stoisz pod murem zamku wysokiego, musisz zadrzeć głowę tak wysoko, że tracisz równowagę. Ciemna, przepalona cegła, tak zwana zędrówka, używana do tworzenia geometrycznych wzorów na elewacjach, błyszczała w słońcu jak pancerz. Zakon używał architektury jako broni psychologicznej. Jesteśmy więksi, bogatsi i lepiej zorganizowani niż wy. No i nawet nie próbujcie. I w 1410 roku to zadziałało.
Wyobraźcie sobie najbardziej upokarzający moment w historii zakonu. Jest rok 1457. Największa twierdza chrześcijaństwa, która przetrwała oblężenia Jagieły i Witolda, otwiera bramy. Ale na moście nie stoi zwycięski wódz w zakrwawionej zbroi. Stoi tam polski król Kazimierz Jagiellończyk, który właśnie wręczył czeki. Krzyżacy nie stracili Malborka w walce. Oni go zostawili, ponieważ nie mieli pieniędzy na żołd dla swoich wojsk zaciężnych, Czechów i Niemców. Dowódcy tych wojsk przejęli zamek jako fant i po prostu sprzedali go stronie polskiej za 190 000 florenów. To tak jakby dzisiaj ochrona Pentagonu sprzedała budynek obcemu mocarstwu, bo nie dostawała przelewu na czas. Ale zanim do tego dojdzie, musimy zajrzeć w kulisy tego upadku. Zobaczyć, jak ci święci wojownicy dbali o higienę i jak ich obsesja na punkcie porządku stała się legendarna. W powszechnym przekonaniu średniowiecze to brud. Malbork zadaje temu kłam. Krzyżacy mieli obsesję na punkcie czystości, co było zapisane w regule. Łaźnia. Na Zamku Wysokim znajdowały się profesjonalne łaźnie parowe. Bracia mieli obowiązek kąpieli, choć niecodziennie, by nie popaść w grzech próżności. Gdanisko raz jeszcze. Wspomniałam o wieży Latrynie, ale spójrzmy na nią okiem historyka obyczajowości. W korytarzu prowadzącym do toalet leżał puch z kapusty lub mech. Tak, to był papier toaletowy tamtej epoki. Co fascynujące, korytarz ten był wentylowany tak, by przeciąg zawsze wyciągał zapachy na zewnątrz. A co z praniem? Zamek posiadał własne pralnie i folusze. Biały płaszcz z czarnym krzyżem musiał być nienagannie czysty. Brudny habit był oznaką upadku moralnego. Ta dyscyplina sanitarna miała jeden cel – zapobieganie epidemiom. W gęsto zaludnionym zamku jedna zaraza mogła wybić całą armię. Architektura Malborka była więc jedną wielką maszyną kwarantannową. W Malborku nie tylko modlono się i walczono. Tam przede wszystkim pisano. Zakon był potęgą biurokratyczną. Każdy worek zboża, każdy funt pieprzu i każda cegła były ewidencjonowane. Skryptorium malborskie produkowało tysiące dokumentów. W historii sztuki musimy zwrócić uwagę na iluminowane manuskrypty. Choć krzyżacy cenili surowość, ich księgi liturgiczne i kroniki, jak ta Piotra z Duisburga, to arcydzieła kaligrafii. Używano najlepszych pergaminów i barwników sprowadzanych z dalekich krajów. Co ciekawe, Malbork był domem dla archiwum głównego zakonu. Dokumenty, te pisane na pergaminach z wiszącymi pieczęciami woskowymi, były przechowywane w specjalnych, suchych komorach. To właśnie dzięki tej biurokratycznej pedanterii wiemy dzisiaj dokładnie, ile kosztowała budowa zamku. Każda faktura została zachowana przez wieki. W XV wieku coś zaczęło pękać. Zakon, który powstał z idei ubóstwa, stał się klubem bogatych panów. Historyk Marian Biskup wskazuje, że w tym czasie bracia zakonni zaczęli łamać regułę na masową skalę. Powiedzmy coś o modzie. Zamiast prostych habitów zaczęli nosić pod spodem jedwabie, futra z soboli i buty z długimi nosami, które były szczytem świeckiej próżności. Prywatne majątki, choć formalnie nie mogli nic posiadać, wielcy mistrzowie gromadzili prywatne kolekcje sztuki i klejnotów. Architektura Malborka w tym okresie po 1410 roku staje się jeszcze bardziej ozdobna. To paradoks, im słabsze było państwo, tym bardziej dekoracyjne stawały się budowle. Chciano zamurować strach przed polskim luksusem. Budowano nowe ganki, balkony i zdobione portale, które nie miały już funkcji obronnej, a jedynie prestiżową. Wojna trzynastoletnia w 1454 roku wykrwawiła zakon finansowo. Kiedy w 1457 roku najemcy pod dowództwem Ulricha Czerwonki zdecydowali się sprzedać Malbork Polakom, stało się coś niewyobrażalnego. Wielki mistrz Ludwig von Elishausen musiał opuścić swój luksusowy
pałac. Legenda mówi, że wyjeżdżał ukradkiem z zaledwie kilkoma wozami, podczas gdy polski król wjeżdżał z fasonem drugą bramą. To był koniec Malborka jako stolicy zakonu. Przenieśli się do Królewca. Od tego momentu przez kolejne 300 lat Malbork staje się rezydencją królów polskich. To fascynujący zwrot akcji w historii sztuki. Krzyżackie orły na zwornikach i kapitelach zaczynają sąsiadować z polskimi orłami i jagiellońską pogonią. Polscy starostowie zaczęli urządzać zamek po swojemu, wprowadzając renesansowe meble i barokowe ołtarze do gotyckich wnętrz. Malbork zaczął żyć drugim życiem, jako polska twierdza na północy. Dlaczego zamek był tak drogi w utrzymaniu? Spójrzmy na piwnicę pod Zamkiem Średnim. To kilometry kwadratowe magazynów. Aby zamek mógł funkcjonować, musiał przyjmować setki wozów z zaopatrzeniem tygodniowo. Sól to kluczowy konserwant. Trzymano tu zapasy soli wystarczające na dekadę. Piwo. Zamek miał własny browar. Mnich rycerz miał prawo do kilku litrów piwa dziennie. Było ono bezpieczniejsze do picia niż woda z rzeki. Zboże. Wielki spichlerz na Przedzamczu to był bank centralny zakonu. Zboże było ich ropą naftową. Handlowano nim z całą Europą, a Malbork kontrolował ceny na rynkach zachodnich. Kiedy w skarbcu zabrakło gotówki, te pełne spichlerze nie mogły uratować zamku. Najemcy nie chcieli zapłaty w życie czy szafranie. Chcieli twardej monety i tak przez brak płynności finansowej największa ceglana maszyna świata zmieniła właściciela. Wyobraźcie sobie rok 1945. Z dymiących ruin Malborka nie wystaje niemal nic, co przypominałoby potężną stolicę zakonu. Kościół zamkowy jest szkieletem, wieża główna leży w gruzach, a dachy zniknęły pod gradem pocisków Armii Czerwonej. Malbork po wojnie był kupą gruzu o objętości kilku milionów metrów sześciennych. Polscy konserwatorzy stanęli przed pytaniem, co z tym zrobić? Przecież to zamek krzyżacki, symbol germańskiego najeźdźcy. Może lepiej rozebrać go do końca i wysłać cegłę na odbudowę Warszawy. Tak się zresztą częściowo stało, ale Malbork przetrwał. A dlaczego? Bo historia sztuki okazała się silniejsza niż polityka. W tej finałowej części opowiem Wam o tym, jak odbudowano niemożliwe i dlaczego Malbork jest dziś na liście UNESCO jako najważniejszy zabytek gotyku ceglanego na świecie. Zanim zamek popadł w ruinę, przez ponad 300 lat służył królom Polski. To ważny rozdział dla historii sztuki, o którym często zapominamy. Polscy królowie, szczególnie Zygmunt August i Wazowie, traktowali Malbork jako strategiczny punkt na mapie. Wnętrza Pałacu Wielkich Mistrzów wypełniły się renesansowymi tkaninami, polskim złotnictwem i portretami sarmatów. Na wieży zamkowej zawisł polski orzeł, a w kaplicach pojawiły się barokowe ołtarze. To był czas synkretyzmu stylowego. Surowa cegła krzyżacka spotkała się z przepychem polskiego baroku. Niestety potop szwedzki i późniejsze wojny zaczęły powoli obracać zamek w ruinę. W 1772 roku, czyli pierwszy rozbiór Polski, do Malborka wkroczyli Prusacy. Zamek był cieniem dawnej świetności. Na początku XIX wieku Prusacy chcieli zamienić zamek w koszary i magazyny. Zaczęli wyburzać krużganki, tynkować gotyckie ściany i wstawiać proste okna. Malbork ocalił bunt artystów i romantyków. W 1882 roku stery odbudowy przejął Konrad Steinbrecht. To postać kontrowersyjna, ale genialna. Jego motto brzmiało: żadna cegła nie może zostać położona inaczej niż kazałaby tradycja. Steinbrecht był pionierem naukowej konserwacji zabytku. Przebadał tysiące dokumentów i inwentarzy. Odnalazł w ziemi fragment detali architektonicznych i na ich podstawie odtwarzał całe portale.
To jemu zawdzięczamy dzisiejszy wygląd Zamku Wysokiego. Jednak Steinbrecht popełnił błąd, który historycy sztuki nazywają puryzmem. Usuwał wszystko, co nie było gotyckie, czyli na przykład polskie dodatki barokowe, by stworzyć idealny, czysty gotyk. Stworzył więc wizję Malborka, która nigdy w pełni tak nie wyglądała. Stworzył pomnik idei. W lutym i marcu 1945 roku zamek stał się punktem oporu Niemców. Armia Czerwona użyła ciężkiej artylerii. To była egzekucja architektury. Po wojnie polscy historycy, m.in. profesor Jan Zachwatowicz, podjęli heroiczną decyzję o odbudowie. Zastosowano metodę anastylozy, zbierania oryginalnych kamieni z gruzu i wpasowywania ich w nowe mury. Największym wyzwaniem była Madonna Malborska. Ta 8-metrowa figura z mozaiką, symbol zamku, rozpadła się w 1945 roku. Przez ponad 70 lat w jej niszy ziała pustka. Dopiero w 2016 roku, dzięki fundacji i pracy konserwatorów, Madonna wróciła, używając weneckich mozaik, tak jak zrobili to krzyżacy w XIV wieku. To był symboliczny koniec odbudowy zamku. W 1997 roku Malbork trafił na listę UNESCO. Dlaczego? Bo nie jest tylko budynkiem, jest najwyższym wyrazem w stylu gotyku ceglanego. Żadne inne miejsce nie łączy tak doskonale funkcji klasztornej, pałacowej i militarnej. Malbork był wzorem dla dziesiątek innych zamków w Prusach, Inflantach i Skandynawii. Malbork to podręcznik tego, jak ratować zabytki. To miejsce, gdzie spotykają się techniki średniowieczne, wypalanie cegły w tradycyjnych mielerzach z laserowym skanowaniem 3D. Przeszliśmy przez 700 lat historii, od bagien nad Nogatem, przez pychę wielkich mistrzów, triumf Jagieły, biurokrację, szafran, ogrzewane podłogi, aż po gruzy w 1945 roku. Malbork uczy nas jednej rzeczy. Architektura jest nieśmiertelna, jeśli naród chce o nią zadbać. Te 50 milionów cegieł to nie tylko glina, to zapis ludzkich ambicji, wiary, przemocy i piękna. Malbork to kamienna księga, którą musimy umieć czytać. Dziękuję Wam za tę wspólną podróż. Mam nadzieję, że przy następnej wizycie w Malborku nie będziecie widzieć tylko starych murów, ale poczujecie ciepło hipokaustum pod stopami, usłyszycie szept mnichów w kapitularzu i dostrzeżecie genialną matematykę w sklepieniu palmowym. Jeśli ten epizod otworzył Wam oczy na detale, których wcześniej nie dostrzegliście, dajcie znać w komentarzu, jaki detal najbardziej Was zaskoczył. Moim faworytem zawsze zostanie ogrzewanie podłogowe i wieża Gdanisko. Subskrybujcie Art Perspective. Proszę, udostępnijcie ten materiał. Niech świat dowie się, że Malbork to nie tylko zamek, to największa rzeźba Europy. Do usłyszenia w następnej historii. Cześć!